Oto nasz gość, pan profesor Paweł Wieczorkiewicz z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, witam. Obejrzeliśmy ostatni odcinek serialu Cztery pancerni i pies. Co profesor historii może powiedzieć o wizji historycznej tego serialu? Zadał mi pan bolesny cios, panie redaktorze. Bo muszę powiedzieć, że ostatnie odcinki robione na siłę lewą nogą są już tak kompletną bzdurą. Bo jeśli można przyjąć jako licencję kinematografika pomysł, że jeden czołg i jeden pies wygrywają II wojnę światową, bo tak to mniej więcej wygląda przez te poprzednie, no to tutaj dochodzi już do tak nieprawdopodobnego spiętrzenia akcji. Z jednej strony. Z drugiej strony, jeśli słyszę, że ktoś jest Gruzinem, jeden z sympatyczniejszych bohaterów tego serialu Press, czyli Grigori, i się go odwołuje do wujka Stalina z takim ciepłą konotacją w kinie polskim, to jednak takich odniesień było mało. I jeszcze jedna rzecz. Ten serial był chyba jakoś jednak nieszczęśliwy, jeśli chodzi o prawdopodobieństwo. W końcu tak dobra tekściarka, jak Agnieszka Osiecka napisała tą wprowadzającą balladę. Posłuchajcie jej państwo uważnie. To też jest stek bzdur i jeszcze w dodatku grafomańskich. Więc moja ocena jako historyka jest wysoce negatywna, odkładając na bok, że w ogóle na ten film trzeba patrzeć jak na komiks. No, przyjrzyjmy się w takim razie szczegółom historycznym. Widzimy w tym ostatnim odcinku, jak bohaterski kapitan Pawłow, no, kosztem wielkiego poświęcenia, ratuje miasto niemieckie zaminowane przez złego SS-mana i nie dopuszcza do wysadzenia miasta w powietrze. Jaki był naprawdę stosunek Armii Czerwonej do zdobywanych miast niemieckich? 48 godzin gwałtów, grabieży, podpaleń, szabru, takiego totalnego. No a potem stosunek jak do swojego łupu, który do pewnego stopnia trzeba dbać. I nawet pewna serdeczność, taka dobra, ludzka, słowiańska serdeczność wobec tych małych, obsmarkanych bachorków niemieckich, nawet jeśli chodziły w portaczkach Hitlerjugend. Tu mamy rzecz niezwykle taką, no, uderzającą wprost. Zakończenie tego odcinka, kiedy pojawia się młody, obałamucony dywersant, bo nie żołnierz, który strzela do jednego z bohaterów, zabija go i pozostali z palcem na cynglu, ale domniemujemy, puszczają go wolno. No, to już jest po prostu anielska legenda. Coś takiego na tej wojnie się nie zdarzało. Panie profesorze, no ale serial kończy się happy endem, potrójnym weselem ludowym i okazuje się, że Polska Ludowa jest koniecznością historyczną. Polska Ludowa u boku Związku Radzieckiego. Jak pamiętamy, dalej koniecznością historyczną miała być wspólna napaść na Europę Zachodnią w ramach narzucania komunizmu całemu światu. Do tego nie doszło, ponieważ... Niestety nie doszło. Jak to niestety nie doszło? Przepraszam. Bardzo proszę. Myślę, że dzisiaj, gdyby nasi przyjaciele z Francji, Niemiec Zachodnich, Włoch doznali na własnym grzbiecie 20 czy 30 lat realnego socjalizmu, tak zwanego, zupełnie innym głosem by mówili, inaczej by się zachowywali. Im tej lekcji jednak bardzo zabrakło edukacyjnej. No, wkraczamy w takim razie na teren historii alternatywnej. Pójdźmy dalej w tym kierunku. Czy Polska rzeczywiście była skazana na sojusz z ZSRR, zanim wybuchła II wojna światowa? Ależ broń Boże. Polska była w tym czasie pomiędzy Niemcami a Rosją i Polska miała dość swobodną możliwość wyboru. 3 opcji w gruncie rzeczy. Z Niemcami na Rosję, z Rosją i aliantami zachodnimi na Niemcy, na III Rzeszę, względnie z aliantami zachodnimi na Niemcy. Beck wybrał tą 3. wersję i rozumowanie było bardzo poprawne, bo blok francusko-brytyjsko-polski był tak potężny, że Niemcy nie miały w gruncie rzeczy szans walki z nim, pod jednym warunkiem, że do gry nie wmiesza się Związek Sowiecki. I błąd Becka polegał na tym, że nie wziął pod uwagę czynnika sowieckiego. W ogóle go odłożył niejako. Znaczy uwierzył w paktonie agresji zawarty. Nie, tam w paktonie agresji był zbyt wytrawnym politykiem, żeby wierzyć papierom. Uwierzył, powiedzmy sobie szczerze, swojemu najbliższemu współpracownikowi, najbardziej zaufanemu,
szefowi Departamentu Wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pułkownikowi Tadeuszowi Kobylańskiemu, który, co by dużo nie mówić, był sowieckim agentem i który go wprowadzał w latach 30. co do intencji sowieckich krok po kroku w błąd, budował całkowicie fałszywy obraz i sowieckich intencji, i sowieckiej polityki. Dlatego Beck nie wierzył, że Sowieci zaatakują w 1939 roku. Nie wierzył w jakąś możliwość porozumienia głębszego sowiecko-niemieckiego, dlatego zlekceważył ten czynnik. Rozważmy tą możliwość fascynującą, ale jakże przerażającą, że Polska zawiera sojusz z Niemcami hitlerowskimi. Co wtedy się dzieje? Po pierwsze powiedzmy, że Hitler całą swoją politykę do 1939 roku budował na tym założeniu. Bo przecież plan Hitlera był bardzo prosty. Nie szukajmy go w Mein Kampf, które było taką bardzo ogólnym wyłożeniem jakichś tam mglistych zasad, a szukajmy go raczej w bezpośrednich deklaracjach politycznych, w rozmowach z najbliższymi współpracownikami, a tutaj mamy bardzo szeroki materiał. Hitler chciał po załatwieniu sprawy Austrii, co mu się w jakimś sensie należało, bo to przy sami Austriacy chcieli Anschlussu i Niemców sudeckich, następnie rozpocząć wojnę o hegemonię w Europie. Było jasne, że w tej wojnie będzie miał dwóch przeciwników, Francję i Rosję sowiecką. Hitler postanowił działać etapami. Najpierw Zachód, potem Wschód. Ale, żeby czuć się pewnie w kampanii francuskiej, musiał mieć zabezpieczone plecy. Polska miała służyć jako gwarant nieprzepuszczenia idących na pomoc Francji, ewentualnie wojsk sowieckich. Hitler nie chciał Polaków na froncie na zachodzie, ale chciał, żeby powstrzymali ewentualny atak sowiecki. No i przede wszystkim chciał najbardziej, to było celem głównym, żeby wojsko polskie poszło z Wehrmachtem na Moskwę wspólnie. I myślę, że ten scenariusz, jeżeli go zupełnie spokojnie zanalizujemy, doprowadzi do wniosku, że było to całkowicie realne. I jeśli w 1941 roku w grudniu Niemcom pod Moskwą zabrakło 4-5 dywizji, jeszcze 100-200 czołgów, no to wojsko polskie solidnie odmobilizowane i przygotowane do wojny, tych dywizji było w stanie dać 60 i 1000 czy 1500 czołgów. To byłby czynnik, który rozstrzygnąłby o wojnie na wschodzie. I teraz co dalej? Panie profesorze, sekundeczkę, bo wkraczamy na teren horroru psychologiczno-historycznego. Niemcy zapisali się niesłychanym okrucieństwem w Polsce w czasie II wojny światowej. Druga wojna światowa... Ale potem jest rzeczą bardzo istotną i bardzo się o to upomnę. Hitler do kwietnia 1939 roku nie wypowiedział żadnych zdań negatywnych o Polsce i Polakach. Jego reakcja i później prześladowanie ludności polskiej, ludobójstwo ludności polskiej było efektem odtrąconego, no można by powiedzieć, epuzera, zemsty, rozczarowania. Hitler był politykiem bardzo emocjonalnym, reagował emocjonalnie. Skoro Polska nie chce iść ze mną, Polskę trzeba wymazać z mapy i Polaków też. No więc dobrze, w takim razie Polska przyjmuje ofertę Hitlera zawarcia sojuszu i wspólnego uderzenia na Związek Radziecki. I wtedy jaka jest pozycja Polski w Europie? Wasala, państwa sprzymierzonego? Jak by to wyglądało? Polska byłaby sojusznikiem numer 2, znaczy właściwie numer 1 Niemiec w Europie, bo jej rola byłaby większa niż Włoch, a potencjał porównywalny. Przyszła zjednoczona Europa od 1940-1941 roku byłaby Europą niemiecko-polską. I my byśmy zarządzali, jeśli może nie Ukrainą, na pewno Białorusią, częścią Rosji. To byłaby nasza domena wpływów. W Zjednoczonym Parlamencie Europejskim, który by powstał, mówiłoby się po niemiecku i po polsku. Panie profesorze, Polska u boku Niemiec nazistowskich musiałaby wziąć udział w planie zagłady Żydów. Ja sobie nie wyobrażam polskiego aparatu państwowego, który mógłby wziąć udział w tak zbrodniczym przedsięwzięciu. Nie musiałaby, bo tego planu by nie było prawdopodobnie. Holokaust był funkcją pierwszych niemieckich porażek w wojnie. Myślę, że gdyby to wszystko poszło lekko, łatwo i przyjemnie, szybko, mówiono by raczej o wysiedleniu Żydów, Madagaskar, może Daleki Wschód,
może Mandżuria. Były różne możliwości rozważane. Poza tym zwracam uwagę, nie eksterminowano Żydów ani na Węgrzech, ani we Włoszech, póki rządził tam Mussolini i póki rządził tam Horthy. W tej kwestii Ale Niemcy były transporty przecież z Włoch, z Węgier, z Francji. do Ślizia. później, po 44 dopiero z Węgier, w 43 dopiero z Włoch. Żydzi z Francji uciekali do faszystowskich Włoch przecież. Czy sądzi pan, że gdyby Beck nie był wprowadzany w błąd przez agenta sowieckiego Kobylańskiego, podjąłby taką decyzję, żeby sprzymierzyć się z Niemcami hitlerowskimi? Ja powiem jedną rzecz. Myślę, że taką decyzję podjąłby Józef Piłsudski. Bo w testamencie, który zostawił takim, no powiedzmy, wskazaniach testamentarnych Beckowi, były dwa zasadnicze, które Beck niestety zlekceważył. Polska nie może wejść do wojny pierwsza, w żadnym wypadku, bo poniesie tej wojny największy ciężar. Czyli im później, tym lepiej. Tutaj weszłaby później. I nie może dopuścić do tego, żeby wojna toczyła się na jej terytorium. Z Rosją w sojuszu z Niemcami walczylibyśmy daleko na wschodzie. Przeciwko Niemcom broniliśmy naszych ziem i niszczyliśmy nasz kraj. No ale w ten sposób udział Polski w II wojnie światowej sprowadzałby się do triumfu faszyzmu, triumfu narodowego socjalizmu. Czy to pana nie przeraża? No muszę powiedzieć, ponieważ udział Polski, co prawda w sposób wymuszony, sprowadził się do triumfu komunizmu i żeśmy zostali wepchnięci przez naszych drogich zachodnich sojuszników pod but Stalina, to wydaje mi się do rozważenia problemem, co było gorsze. Być pomocnikami Stalina, ewentualnie w III wojnie światowej, czy być sojusznikami uczciwie traktowanymi przez Hitlera, bo tu trzeba powiedzieć, że Hitler swoich sojuszników uczciwie traktował w II wojnie światowej. Myślę, i to powtórzę jeszcze raz, że prawdopodobnie szybkie zwycięstwo nad Rosją, panowanie całej Europy stworzyłoby trochę inną sytuację. Niemcy w sensie demograficznym nie byli w stanie skontrolować całej Europy. Musieli mieć właśnie te narody sojusznicze, państwa, które by z nimi współdziałały i Unia Europejska pod hegemonią Niemiec powstałaby w 1941 roku. No tak, nie siłą, to dobrocią, można o tej Unii powiedzieć. Mam jeszcze takie pytanie. Pułkownik Kukliński ujawnił plany ataku sowieckiego na Zachód, z czego oczywiście wynikało, że Polska miała wziąć udział w tym ataku i w rezultacie zostać zniszczona przez kontruderzenie jądrowe Zachodu. Czyli no, to jest poważny argument, jeżeli się zna całość faktów historycznych i planów. Ale chyba też zgodzimy się z jednym, że II wojna światowa i potem 45 lat komunizmu w Polsce to był najgorszy okres w polskich dziejach. To była największa klęska tego narodu, prawda? Oczywiście. A ja bym dodał jeszcze jedną rzecz. Proszę zwrócić uwagę, proszę Państwa, że istniał jeszcze jeden scenariusz, bo nie bierzemy pod uwagę bardzo istotnego czynnika Stanów Zjednoczonych. Otóż scenariusz Piłsudskiego z I wojny, zmiany sojuszów. Nic by nie szkodziło w momencie, kiedy na przykład Amerykanie zaczęliby się być może dobierać Niemcom do skóry, przejście na drugą stronę. To, co zrobili bardzo udatnie Rumuni, Włosi w II wojnie światowej. Historia alternatywna ma tę zaletę, że pozwala także dzisiaj rozważać zupełnie swobodnie różne opcje i niczego nie traktować jako rzecz oczywistą i daną przez konieczność historyczną, więc to jest ogromna zaleta. No ale ponieważ rozmawiamy tutaj o serialu Cztery pancerni i pies, no to spuentujmy może taką sytuacją, że 25 lat po wygranej wojnie ze Związkiem Sowieckim, wygranej u boku tysiącletniej Rzeszy, w polskiej telewizji publicznej pojawia się serial o przygodach polskich żołnierzy u boku bohaterskiej armii hitlerowskiej w walce z Armią Czerwoną. A jeżdżą oni tygrysami i panterami, a nie T-34. I nawet pies mógłby być ten sam, bo przecież to jest owczarek Niemiecki oczywiście. Jestem głęboko przekonany, że publiczność polska pokochałaby tak dobrze, tak zręcznie zrobiony serial przy tak dobrym aktorstwie, przy udziale najwybitniejszych talentów polskiego filmu, polskiej estrady, polskiej rozrywki, jak Agnieszka Ościecka napisała piękną balladę. Miejmy nadzieję, że nie robił tego filmu jako scenarzysta Szymanowski, tylko ktoś z wyższej półki, a dodajmy jedną rzecz, pokochała przy kapitana Klossa, mimo niemieckiego munduru.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę dającą wiele do myślenia, a państwu dziękuję za uwagę i towarzyszenie nam przy analizie największego sukcesu propagandowego PRL, serialu Cztery pancerni i pies. Dziękuję.